Witam serdecznie, Maciek z tej strony. Jeszcze raz, witam serdecznie, Maciek z tej strony, Kisuyang, Seat Arona FR Sapphire Blue. To ja, tak wyglądam, no niestety intensywny weekend, więc nie miałem czasu za bardzo o siebie. Dbałem o tego potwora, tutaj 1.2 TSI, 90 koni, Seat Ibiza, 2017 rok. Podmodel 6P5. 5-drzwiowy, ostatni rok produkcji. No, w tym tygodniu będzie o tym samochodzie, z racji tego, że poświęciłem mu bardzo dużą część czasu, który miałem poświęcony na nagrywanie kolejnych filmów dla Was, ale musiałem go w końcu zrobić. Samochód jest z 2017 roku, więc jak dobrze wiadomo ma 8 lat i musiałem o niego odpowiednio zadbać. 76 tysięcy przebiegu, więc trzeba powoli zacząć robić przy tym samochodzie. Szczęść Boże! Szczęść Boże i ratuj się kto może. Serwisy olejowe to jest jedna sprawa, świece i tak dalej, to też było robione w ramach gwarancji. Świece powinny być robione co 60 tysięcy lub 4 lata, czyli teoretycznie powinny wypaść teraz, ale ja mam 76 tysięcy, nie wiem czy jest sens w ogóle robić je. Płyn hamulcowy powinien być robiony co 3 lata. Zauważcie, że płyn hamulcowy, jeżeli kupujecie w litrowych butelkach, to on ma datę ważności 3 lata od daty produkcji, więc chodzi o to, że on się starzeje, to jest produkt hygroskopijny, czyli chłonie wodę. Nie wiem, czy widać, bo ja tak obchodzę to auto, a nie przeszedłem do rzeczy. Zmianom podlegały hamulce, układ hamulcowy, zmiana układu hamulcowego z przodu i z tyłu. Tylko że tak, nie użyłem ani jednej nowej części i ten układ hamulcowy jest zamontowany z Seata Arony. Dokładnie tak jak słyszycie. Dlatego kocham Volkswagena i dlatego kocham auta segmentu B. Nic nie zmienili, grupa WAG, Volkswagen, nie zmienili nic w technologii produkcji i w tych częściach od praktycznie 2000 roku, a mamy teraz 2025 rok. Z przodu weszły całe zwrotnice, bo nie wiem czy wiecie, ale ja mam w tej chwili w Aronie zamontowane hamulce 312 mm. Kupowałem zwrotnicę z Polo GTI, czyli z 2-litrówki i tam są zwrotnice z odkręcanym jarzmem. Tutaj w Aronie, we wszystkich Aronach, we wszystkich Ibizach od 2017 do teraz, w Aronach, w Polo, w Kamikach, w Fabiach, w Taigo, mogę tak wymieniać, bo jest bardzo dużo podmodeli w zasadzie na tej samej płycie podłogowej. Wszystkie mają zintegrowane jarzmo, wszystkie oprócz Polo GTI. I trzeba było zrobić zwrotnicę, żeby mieć hamulce 312 mm. Tu jak widzicie są włożone hamulce z mojej Arony. Ja mam Aronę z pakietem Red, czyli tam jest zawieszenie Dual Ride, czerwone zaciski hamulcowe oraz czerwone pasy. No to tutaj jak widzicie to są te czerwone zaciski, całe zwrotnice weszły, piasty pasują. Zaraz Wam powiem co nie pasuje, ale to może później. Natomiast do tyłu weszły hamulce, same zaciski, tarcze i klocki również te z Arony. Tam miałem 30 tysięcy przebiegu, więc znikomy nalot. Tutaj niestety 8-letnie hamulce już tam lekko nie łapały. Tutaj wszystko podeszło plug and play, też za jednym wyjątkiem. A konkretnie mówię Wam, jakie to wyjątki nastąpiły. Z przodu na razie są zamontowane stworznie, takie jak były w Ibizie fabrycznie. Muszę założyć stworznie od Arony. Są minimalnie grubsze, przez co nie wchodzą tak głęboko. Ale nie wiem, czy zauważyliście, ja Wam wrzucę tutaj gdzieś zdjęcie, jak wyglądała Ibiza przed demontażem. Tak, chodzi dokładnie o to. Zrobimy sobie Ibizę off-road, bo mam jeszcze plan na włożenie do tyłu sprężyn od Arony, które też mam. To tak, stworznie do zmiany tutaj na takie jak z Ibizy 2017 albo jak po 2017, czyli do produkowanej do teraz, albo do Arony. No tak jak wspomniałem też Kamik i tak dalej, te wszystkie modele. A z tyłu
Zacisk hamulcowy jest prawie taki sam, pasuje do jarzm. Jarzm nie zmieniałem, mają inne otwory. Większa średnica jest otworów. Natomiast nie wiem, jak Wam przybliżę, tu jest zacisk ręcznego. Jest poprowadzona linka górą. W fabrycznych w Ibizie jest poprowadzona dołem. Nie ma problemu, wystarczy tam odpiąć jedno mocowanie i przełożyć przewód hamulcowy. Hamują bardzo fajnie, sprawnie. Jeszcze jedną taką uwagę zauważyłem, bo jak zamontowałem i byłem pod samochodem, to jak chciałem odciągnąć jeden hamulec ręczny, żeby był maksymalnie wysunięty do ogranicznika, to zauważyłem, że po drugiej stronie hamulec się lekko ściąga. Przy montażu trzeba zwrócić na to uwagę, żeby je wyrównać, żeby były na tym samym poziomie. I to jest uwaga, której nie zrobiłem, to jest rzecz, której nie zrobiłem przy Aronie i zauważyłem, że delikatnie przy odpuszczaniu ręcznego z rana na przykład trzyma jeden zacisk i on lekko puszcza, słychać taki dźwięk, taki stuknięcie po prostu, odpuszczają klocki od tarczy. I muszę to poprawić, w zasadzie na dniach to zrobię. A tutaj jeżeli chodzi o ten układ hamulcowy, to tak, przeguby wchodzą w piastę, przeguby od Ibizy wchodzą w piastę od Arony, czyli mamy kompatybilność wsteczną tak naprawdę. Jest ta sama ilość zębów, można zamontować, przykręcamy tą samą śrubą. Jest jedna zmiana, która dotyczy końcówki drążka kierowniczego. Z racji tego, że Arona jest podwyższona, końcówka drążka kierowniczego jest montowana od góry i w Ibizie była montowana od dołu. No jedynie wystarczy ją przekręcić o 180 stopni. Następnie, tak jak mówiłem, stworznie, mocowanie do MacPhersona, czyli do amortyzatora, jest takie same, natomiast jest ogranicznik, który nie pozwala wejść wyżej amortyzatorowi do góry, przez co właśnie podniosło się zawieszenie. Mogę powiedzieć tak, że tutaj wchodzą 5 palcy spokojnie, a wcześniej był problem, żeby weszło 3 palce. Będę przeszkadzał czy nie? Mogę? Dziękuję. No i przez to auto podniosło się znacznie do góry. Druga sprawa jeszcze, zwrotnice mają troszkę inne tarcze. Tutaj są teraz tarcze 276 mm, czyli takie jak w Aronie były. No tutaj ten profil auta jest dużo brzydszy, bo jest auto umazane quick detailerem. Nie miałem ścierki i jest tylko tak pomaziany. Jak wspomniałem wcześniej, hamulce tutaj są 276 mm, troszkę inaczej są montowane, w sensie wychodzą bardziej szerzej poza nadwozie. Zwróćmy uwagę też, że Ibiza tej generacji jest dosyć wąskim autem, takim bardzo miejskim, można wręcz powiedzieć. Natomiast Arona czy Ibiza kolejnej generacji już się trochę rozeszła wszerz i jak spróbuję Wam to pokazać, jak widzicie, nie trzeba żadnego dystansu do felgi 15-calowej, żeby ona idealnie, wręcz nie wystając, licowała sobie po prostu z bokiem auta. Ona nie wystaje. Udało mi się w miarę po montażu zachować geometrię. Auto trzyma równo drogę. Wiadomo, będę musiał jeszcze na zbieżność jechać, ale to w przyszłości. I teraz tak, kwestia tego, że trzeba by było naprawdę myśleć o felgach jakimś większym ET, żeby głębiej wchodziły do wnętrza auta. Jeszcze jedna wada jest taka, że z racji tego właśnie, że cała zwrotnica wchodzi dosyć nisko, nie da się jej wyżej zamontować, trzeba pokombinować z mocowaniami przewodów hamulcowych, ponieważ może dojść do tego, że jeżeli zamontujemy je nieprawidłowo, mogą się przetrzeć. O to też zadbałem, zamontowałem takie tulejki gumowe i zamontowałem je w seryjne miejsca. Jeżeli mogę coś powiedzieć, to bardzo duży problem był po 8 latach z demontażem tych wszystkich części. Przypomnę Wam, auto ma 76 000 km. Zawieszeniowo robiłem tutaj tylko końcówki drążków stabilizatora, więc to jest zupełnie nie ma znaczenia na kierowanie.
Na prowadzenie owszem, ale na kierowanie nie ma żadnego wpływu, można bez stabilizatora jeździć, ale cała reszta układu zawieszenia nie była ruszana. Bardzo duży problem był z demontażem końcówki drążka. Jedną końcówkę musiałem uciąć, stworznie, no niech je szlak trafi, za przeproszeniem, no namęczyłem się, nawchodziłem się do kanału i wychodziłem, ale udało się, całe szczęście. No tak jak wspomniałem, auto jest jezdne, ale te stworznie są do wymiany na te z Arony. One powinny pasować, są montowane do wahacza na 3 śruby. Wahacze są bardzo podobne jak właśnie w Aronie. Chciałbym się pokusić o stwierdzenie, że dałoby się zamontować to do Ibizy od 2001 roku produkowanej, czyli 6L, ale nie będę ryzykował. Znam ją, ma trochę inaczej prowadzony wahacz, nie ma jednej tulej leżącej, tylko ma 2 poziome, no ale cóż, co Wam będę opowiadał. Powiem tak tylko, da się, tylko trzeba chcieć. I trzeba mieć trochę samozaparcia, bo naprawdę wczoraj się praktycznie poddałem, a dzisiaj skończyłem auto, jest gotowe. 2 dni roboty, jakieś, nie wiem, przyjmijmy 12 roboczo-godzin samemu. Koszt takiej usługi, przypuszczam w warsztacie, ile zaoszczędziłem, szczerze? 1000 zł? Myślę, że tak. Myślę, że spokojnie taką kwotę udało się zaoszczędzić. No auto się lepiej prezentuje. Tak jak widać, w 15 wchodzi układ hamulcowy z Arony. Zresztą Fabia na przykład z tymi hamulcami wychodzi na 15, ale dużo lepiej się to prezentuje. Na tył warto pomyśleć o jakichś dystansach do tego, że ten przód tak szeroko wyszedł. No i będę rozwijał ten projekt. Tak jak Wam powiedziałem, żona się ucieszyła, gdy powiedziałem, że auto się podniosło, bo mówi, że lubi podjeżdżać pod krawężniki i faktycznie ten prześwit teraz tak wzrósł. Tył nawet nie wygląda tak bardzo, że jest niżej. Natomiast ja jeszcze tu przymierzę, tam jak widzieliście prawie wchodzą 4 paluchy, no tu wchodzą tak jak było wcześniej, 3 palce, no może 3,5. A montując sprężyny od Arony, zainwestuję tylko w ściągacze, bo nie chcę sobie krzywdy porobić, zamontuję tutaj sprężyny od Arony i to będzie pierwsza Ibiza Offroad. Offroad z napędem naprzód. No dobra, wybaczcie, że taka jakość, wybaczcie, że takie przynudzanie, ale nie chciałem Was zostawić bez filmu na ten przyszły tydzień, na majowy weekend. Tak więc pozdrawiam serdecznie. Wkrótce będą następne filmy. Trzymajcie się, cześć.